Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się w kolejnej części programowania, skryptowania w Bashu. Długo mnie nie było. Kwestia była sprzętu. Ostatnio procesor wymieniłem w komputerze, więc teraz oto planuję troszeczkę częściej wrzucać filmiki i to nie tylko z zakresu Basha, ale także i innych jakichś ciekawych tematyk. Oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje dla mnie, jaki filmik byście chcieli zobaczyć na kanale, co takiego nakręcić, to zapraszam śmiało do dzielenia się sugestiami. Ja z chęcią podążę za waszymi potrzebami. No dobra, i w takim razie przechodzimy do sedna. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, to bardzo motywuje i sprawia, że człowiek chce więcej filmików wrzucać. Tak więc zapraszam i lecimy z koksem. Dzisiaj przedstawię Wam pętlę for. Stwierdziłem, że nakręcę filmik, że tak powiem, jeden dla jednej pętli, gdyż jest to dosyć dużo możliwości ma ta pętla. Jedna z częściej, wydaje mi się, używanych pętli w skryptach, w programowaniu. Zrobiłem taki myk, oczywiście posłuchałem się tutaj do rad i zwiększyłem czcionkę, tak więc będzie troszeczkę lepiej to wszystko widoczne na ekranie i mam nadzieję, że będzie całkiem spoko. Tak jak widzicie, tutaj sobie troszeczkę dbałem, właśnie przygotowywałem sobie takie pliczki, żeby tutaj było Wam szybciej, łatwiej i wygodnie. No właśnie, wprowadzenie do pętli for. Pierwszy przykład, który chciałbym Wam pokazać, to jest taki, że robimy coś takiego. Pętla for ogółem ma bardzo dużo odmian w różnych językach programowania. W Bashu ma w sumie dwie formy. Jedna jest for zmienna w jakimś tam zakresie bądź w jakichś innych zmiennych. Druga forma, za chwilę do niej przejdziemy, jest już taka bardziej programowa. No i powolutku lecimy z tym wszystkim. Ja tutaj się zarucę, żeby nie trzeba było używać sudo za często na potrzeby, że tak powiem, filmiku. No właśnie. Zaraz się zasudujemy. Tylko oczywiście muszę użyć sudo najpierw. OK, jestem rootem. Home. Albo nawet pojedziemy, skoro jest filmik, no to trzeba korzystać z narzędzi i pokazywać, że jest pięknie, fajnie w ogóle. Utworzyłem sobie wcześniej tutaj katalog, że tak powiem, ze skryptami. Scripts. Jak widzicie, napisałem sobie dwa skrypciorki, które, że tak powiem, tutaj Wam zademonstruję. Pierwszy skrypt, no to jest taki, jak tutaj widzicie na tym notatniku. Wygląda on mniej więcej tak. Oczywiście shebang, czyli nasz nagłówek, który definiuje nam, że plik jest skryptem. I tu akurat napisane w Bashu. Mamy for, zmienna i. Tutaj piszemy ją wyjątkowo bez dolara. Ze wcześniejszych filmów wiecie, że zmienne przedstawiamy w dolarach. W takiej pętli nie musimy tutaj używać tego dolara. I mamy in i tutaj jest zakres. W tym wypadku to są zmienne, ale to mogą być słowa, to może być jakiś ciąg tekstowy, co nam przyjdzie do głowy. Słówko do i później instrukcja i zakończenie pętli jest wyrazem done.
Widzicie, tutaj jest dla zmiennej i, która znajduje się i tutaj jest nasz zakres. Wykonaj echo, czyli wypisz na ekran. Tu jest stały string, czyli wariable. I zmienny string, czyli nasza zmienna. Gdybyśmy... Ale to zaraz. Dobra, zobaczymy jak to działa. For1sh. Jak widzicie, mamy tutaj wypisane, mieliśmy 3 elementy w tej pętli. 1, 2, 3. I dla każdego elementu wypisał nam ten stały string plus zmienna. Tak, variable 2, variable 3. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli to w pojedynczych ciapkach, to by już nam to nie zadziałało, gdyż tak jak wcześniej Was informowałem, pojedynczy ciapek sprawia, że string jest traktowany bez żadnych formatowania tekstu, bez żadnych jakichś tam udziwnień. Jak to w Chłopakach nie płaczą, my jesteśmy normalni, tak? Nie będzie żadnych udziwnień. I wtedy widzimy, że wypisał nam dosłownie $i. Z pojedynczymi ciapkami ten $i jest traktowany jako zwykły string, a nie jako zmienna. Zresztą, tak jak widzicie, składnia nam to wszystko podkreśla, że to jest w tej chwili traktowane inaczej. Ok, czyli mamy skrypcik. Oczywiście tych zmiennych tutaj możecie mieć całą masę. To nie ma żadnego problemu. Pamiętajcie tylko, żeby nie dawać przecinków tutaj. To musi być oddzielone spacjami. I to w sumie tyle. Możemy sobie to troszeczkę zmienić. Zastanawiam się, czy to zadziała. Zaraz zobaczymy. Powiedzmy od 1 do 10. Ewentualnie można to w nawiasach dać. Zaraz zobaczymy, czy to w nawiasach, czy nie. Czyli w nawiasach prawdopodobnie. Nie, bez nawiasów. Czyli nie traktuje nam tego jako ciąg. No musiałbym poczytać, jak to wygląda składniowo. Ale możemy dawać sobie dowolnie 1, 1, 0, 3, 54 bądź cokolwiek innego. No i mamy wszystko wypisane na ekran. Druga pętla for już jest taka bardziej pewnie Wam znana z innych języków programowania, a mianowicie mamy 3-składniową pętlę. Ja to troszeczkę rozszerzę, o właśnie, żeby nam się nawiasy zmieściły. Mamy 3 elementy: inicjalizację, warunek, po którym następuje sprawdzenie i inkrementację. Oczywiście tutaj mamy nasze wyrażenia, tak samo mamy do, done i tak to wygląda. Drugi skrypcik, który jest na ten temat, to jest 2. Ja w tej chwili mam coś takiego, możemy oczywiście to przesunąć, żeby było bardziej czytelnie, czyli for, tak samo bez dolarów, zmienna i równa się 1, to jest nasza inicjalizacja zmiennej z wartością początkową. Warunek jest, że i nie może być większe od 10, czyli ma być równe bądź mniejsze 10. I inkrementacja i++, czyli za każdym przejściem pętli naszej, ponieważ pętla for działa, jak sama nazwa wskazuje, w pętli. Przy każdym przejściu pętli będziemy mieli dodawaną jedyneczkę do naszej zmiennej i. I w ten sposób idziemy echo $i, czyli wypisuje nam zmienną i, czyli w tym wypadku będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, aż do 10. No i tutaj dałem tak dla ciekawostki dwukropek jako stały string i zmienną random. Zmienna random to jest taka zmienna, można powiedzieć, systemowa.
Możecie sobie podejrzeć tylko pytanie, czy ja mam zainstalowany manual, bo jest to świeży system. Zaraz zobaczymy zresztą. No manual entry. Dla zmiennej random, ale za to będzie na pewno dla funkcji random. O właśnie, widzicie, jest. Bez nawiasu wpisujemy. Tutaj w manualu macie dokładnie wyjaśnione, czym jest zmienna random. Dokładnie rzecz biorąc, to jest pewna funkcja napisana, jak widzicie, w C. Jest to nam tutaj zdefiniowane. Zresztą wiele w Linuxie rzeczy jest napisanych w C. Random as random, init state, set state. To wszystko są funkcje, które nam zwracają jakąś tam wartość. Random nam akurat zwraca feedback random number generator, czyli, że tak powiem, jakąś liczbę losową. Z randomem możecie się też spotkać w innych językach programowania. Tu jest taka to zmienna systemowa, która jak sobie zrobicie na przykład echo $random, to będziemy mieli jakiś tam, w tym wypadku 5-elementowy ciąg znaków. I to samo jest w naszym skrypcie. Jest dla $, i wypisz jakąś liczbę randomową. Jak to działa? Działa to w ten sposób. Jest bardzo prosta sprawa. Jak widzicie, wypisał nam od 1 do 10, ponieważ warunek nam i mniejsze bądź równe 10 ograniczał liczbę do 10 i dla tych 10 przypadków wypisał nam zmienę random w jakichś tam losowych wartościach. Skrypt jest bardzo prosty. Możecie zauważyć, że dałem tutaj troszeczkę inny nagłówek, ale to Wam chyba tłumaczyłem w jakimś poprzednim filmiku, dlaczego tak czy tak. Więc odwołuję Was do innego filmu. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy oczywiście sobie zapisać pętlę for, niekoniecznie w skrypcie. Możemy ją użyć w wierszu poleceń. Akurat zrobię to na tej ostatniej, że tak powiem, ostatnim skrypcie. Czyli na przykład równa się 5. I mniejsze równe od 20 i plus. I teraz dajemy sobie Enter. Pętla, która tutaj widzicie, jest otwarta, ponieważ nie było słówka do, done i tak dalej, więc możemy, znak zachęty nas informuje, żebyśmy kontynuowali to, co jest dane. Bierzemy sobie do, no i na przykład echo zmienna $i done. Jak widzicie, mamy wypisany kroczek po jednej sztuce jest inkrementowany. No i wypisuje nam ciąg stały string, tak jak tutaj w pojedynczych ciapkach to zawarłem, i $i, czyli ta zmienna aż do 20. Jak widzicie tutaj enterami, słówko done, że tak powiem, informuje basza, że skończyliśmy. Jeżeli sobie podwinimy strzałeczką do góry polecenie, to ono będzie w jednej linii i możemy też je w jednej linii wpisać. To jest bardzo istotne, żeby te właśnie elementy, takie gdzie enterami jest przejście, oddzielać średnikami. W ten sposób możemy, że tak powiem, napisać wszystko w jednej linii. Ja Wam tu rozszerzę to. I jak widzicie, też zadziała. Możemy sobie oczywiście wpisać jakiś inny warunek, to nie musi być zawsze i++. Możemy sobie napisać 5. I mamy krok postępu o 5 zwiększany. Zapis plus równa się to jest nic innego jak równa się i plus 5. To jest to samo. Z kolei i++
no to jest +1. Jest banalnie proste, spotkacie się z tym w każdym praktycznie języku programowania. I skryptowym, i nieskryptowym. Pętla for jest wszechobecna. Są także jej rozwinięcia, jak for each, bądź jeszcze inne, ale to w innych językach programowania. Ok, a może byśmy sobie jakiś taki życiowy przykład zrobili, żeby jeszcze to ładnie powtórzyć. Powiedzmy coś na plikach. Mamy tutaj jakieś tam pliki. Możemy sobie zrobić tak to się pisało. 1. Nie pamiętam. O matko, nie pamiętam. Dobra, zrobimy sobie nie na plikach, tylko na katalogach. Jestem troszeczkę przemęczony i nie pamiętam, jak się pisze słowo touch. Co za pech. Ok, utworzymy sobie katalogi. Do 10 na przykład. 2 kropeczki informują interpreter, że chodzi o serię. Jak sobie zauważycie. A nie, przepraszam, 1 do 10. O właśnie, to jest dobry pomysł, żeby zrobić sobie pętelkę. Bardzo dobry pomysł. Chcemy sobie utworzyć katalogi o nazwach od 1 do 10. Piszemy sobie. I teraz jest tak, żeby w pętli for bądź w jakiejkolwiek innej pętli, żeby wykonać jakieś polecenie systemowe, musimy zawrzeć to wszystko w ukośnych apostrofach. Nie wiem, jak to się nazywa inaczej. Będę to nazywał ukośnymi apostrofami. Czyli tak. For i in. Tu dajemy sobie for i in. Mam pustkę w głowie. W ten sposób. I równe 1. I mniejsze od 10. I plus plus. Do. I teraz sobie robimy tak. mkdir $i zamykamy. Done. I powinno pójść. Wygląda to mniej więcej tak. Do mkdir $i done. I teraz powinniśmy mieć 10 katalogów. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. I teraz możemy sobie na przykład zrobić zmianę tych katalogów. Niech tak będzie. Czyli for i in. I teraz zastosujemy tą pierwszą pętlę i teraz wykonamy polecenie systemowe. Może tak od początku. Jak wylistować tylko katalogi? Listujemy katalogi przez pipe'a. Dajemy sobie grep. Bodajże w ten sposób. I mamy wylistowane tylko katalogi. Tu mamy wyrażenia regularne. Znaczek daszka informuje o tym, że mamy pierwszy znak w każdej linii, a D to jest nasz directory, czyli, że tak powiem, opis systemowy danego pliku, bądź węzła, bądź jak zwał, tak zwał. Więc dla wszystkich, że tak powiem, linii, które nam wyświetla ls-l, wypisz tylko, wygrepuj, czyli wyfiltruj. Wypisz tylko te, które zaczynają się od literki D. W ten sposób mamy tylko katalogi. No i wykorzystamy właśnie to polecenie. For i in. I teraz sobie zrobimy ls
minus L grep D do move $i na przykład na plik, tylko nie wiem, czy to nie powinienem w ciapkach dać $i, zaraz zobaczymy, na plik $i, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. No to też jest taka kwestia prób i błędów. Done. No such file or directory. Plik $i. Bo on mi grepuje wszystko, bo już wiem, bo $i w tym naszym przypadku to będzie całość. Czyli w tym wypadku nie mówniemy $i. Ja to w ogóle troszeczkę rozszerzę. No bo po co tak ma być? W tym wypadku powinniśmy to zrobić w ten sposób. Tylko że jeżeli zrobimy w ten sposób, to nie uzyskamy tego efektu. Ale jeżeli zrobimy w ten sposób mamy inne formatowanie w jednej kolumnie. Tak, dla ciekawostka. Czyli, że tak powiem, move $i, nasz $i to jest pełna linia. Czyli musimy, że tak powiem, move ls $i. To tak trochę będzie pokomplikowane. Ale dobra, sprawdźmy. Zróbmy sobie najpierw echo tego wszystkiego. Co on mi wypisuje na ekran? Nadal jest to samo. ls. Jak widzicie, wypisał nam wszędzie to. A jak sobie weźmiemy $i, to mamy pełno. Więc to jest takie troszeczkę teraz bardziej skomplikowane. Ale zobaczcie, pozmieniał mi te pliki wcześniej. Czyli mamy plik 1. Tylko wyrzucił mi informację, że dla danych tych nie może zrobić zmiany. A wszystko pozmieniał. No dobra, ale zróbmy to tak, żeby to było konkretnie, tak? Czyli jak tutaj mamy $i i on jest, że tak powiem, od pliku. Do echo $i grep p. Command not found. To się zamotałem troszeczkę. Dobra, zróbmy jeszcze raz. Plik, gwiazdka, minus R. Teraz mamy taki stan. Robimy jeszcze raz nam sobie naszego fora. I mamy teraz taki stan. Tak. I teraz tak. Gdzie jest ta linia?
bo to powinno być tak. For i in ls do echo $i. Gdzieś mi ciapek uciekł. Tu powinno być tak. Teraz mamy tak, tak, tak. I teraz tak. Jeżeli wiemy, że nam się zaczyna od cyfry, to możemy zrobić grep. I tutaj dajemy bodajże kwadratowe. Od 1 do 9. Tak jest? Tak jest. Dobra, już mamy jakiś tam sukces. Zamotałem się troszeczkę wcześniej. Troszeczkę źle do tego podszedłem, poleciałem po katalogach, ale skoro katalogi mamy tylko cyframi, no to można to w łatwiejszy sposób zrobić. I teraz możemy sobie zrobić move $i na plik $i. I tak, ja umieszczę to sobie w klamrach, ten $i, żeby system wiedział, że chodzi mi o zmienną tutaj w dolarze. To możemy sobie zrobić tak. Dla upewnienia się przed dokonaniem zmian. Czyli działa. Czyli obecnie mamy stan taki. Wykonujemy sobie pętlę, tylko robimy move $i na plik $, w klamrach i. W ten sposób zmieniliśmy, że tak powiem, wykonaliśmy, tylko to jest rzut na ekran, a nam chodzi o to, żeby wykonać nie echo, tylko bezpośrednio move'a. W ten sposób wyszło tak i tak. I mamy zmianę wszystkich katalogów w nazwie. Nie jest to dosyć skomplikowane, tylko trzeba się pobawić, trzeba troszeczkę sobie poprzypominać, jak to wygląda. Co oznacza ten zapis? Ten zapis oznacza, że tak jak mówiłem wcześniej, daszek oznacza dla pierwszego znaku, że od początku linii sprawdzamy. Klamry to jest, że tak powiem, wyrażenie regularne polegające na tym, że kolejny znak, czyli pierwszy znak, jaki ma być, to ma być zawierać się między 1 a 9. Ten myślnik informuje nas o ciągu, o zakresie range'u od 1 do 9 i to jest stosowane tylko dla pierwszego znaku, czyli tak, we wszystkich wylistowanych plikach, katalogach, dowiązaniach i innych takich duperelach wyciągnij mi tylko te, wyfiltruj mi tylko te, które mają pierwszy znak między 1 a 9, czyli dzięki temu nam się, że tak powiem, tutaj te pliczki znalazły i potem dla wszystkich tych pliczków, które się znajdują w tym zakresie, $i leci po kolei po każdym z nich, wykonaj move dla każdego z nich i zmieniamy mu nazwę na plik, to jest nasz stały string i tutaj mamy doklejony $i, który jest zmienny don. To jest bardzo proste. To samo możemy wykonać, na przykład sobie wygrepować coś dla konkretnego zakresu plików. Możemy sobie to gdzieś przenosić. Możemy stosować znaki wildcardy, czyli możemy sobie zrobić na przykład tak samo jak robimy plik gwiazdka, tylko że to jest katalog, czyli plik gwiazdka ze znakiem zapytania to jest tylko jeden znaczek, bo gwiazdka informuje nas o tym, że dowolny string, znak zapytania to jest pojedynczy ciąg. Tak samo możemy sobie w pętli for i tak dalej zastosować też znaczki takie. Więc to jest dosyć proste. Ok, troszeczkę się zagoniłem tam z tą pętlą for.
I to by było chyba na tyle. W przyszłości nakręcę filmik jeszcze o pętli, o warunku case. Jest też dosyć ciekawy i można też kilka rzeczy ciekawych robić w nim. Ja dziękuję wszystkim w takim razie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.